No witam serdecznie. Jakiś czas temu wrzuciłem u siebie na profil urządzenie, które skonstruowałem. Urządzenie radionowe do przygotowywania remediów informoterapeutycznych w oparciu o kod, bądź potrafiące takie remedia skopiować. Właśnie tutaj od razu odpowiedź, czym jest radionika. No, radionika jest dosyć szeroką dyscypliną, znacznie wykraczającą poza to urządzenie, ponieważ to urządzenie akurat jest dosyć prostym urządzeniem, które realizuje tylko określony cel, czyli przygotowuje remedia informoterapeutyczne. Jest to tak zwana elektrohomeopatia i w wyniku tego powstają remedia zgodne co do potencji i zawartej informacji z remediami homeopatycznymi. Generalnie radionika jest dosyć szeroką dyscypliną, która opiera się na założeniu, że wszystko, co nas otacza, posiada swój określony wzorzec informacyjny, zarówno materia ożywiona, jak i materia nieożywiona, czy też zjawiska niematerialne taki wzorzec posiadają, a w związku z tym dają się zamknąć w jakiś określony parametr, w tym wypadku w postaci kodu radionowego. No a jeżeli dają się zamknąć w parametr, to automatycznie taki kod może być skopiowany, przeniesiony. To urządzenie akurat, tak jak mówiłem, jest urządzeniem prostym, natomiast sama radionika to jest znacznie szerszy temat, ponieważ w radionice występują urządzenia dużo bardziej zaawansowane, które takie kody potrafią przygotowywać bądź służyć do bardziej zaawansowanych pomiarów, tak jak na przykład to urządzenie, które tutaj pokazuję. No a w powszechnym takim zastosowaniu to są na przykład odpromienniki, tak zwane odpromienniki radiestezyjne, które też w dużej mierze opierają się o rozwiązania radionowe. No tu jest przykład jednego z odpromienników, które wykonałem właśnie według własnego projektu i on sobie fajnie działa, tak? No ale wracając do urządzenia. No urządzenie nie jest niczym nowym, tak jak mówiłem. Nie jest to ani mój wynalazek, ani patent. Te urządzenia są znane co najmniej od lat 70. ubiegłego wieku. Pierwsze chyba projekty takich urządzeń, znaczy sama radionika ma już ponad 100 lat, natomiast to urządzenia tego typu Remedy Maker, gdzieś chyba początek w latach 70. Pierwsze chyba urządzenia tam powstawały takie elektroniczne ze sprawą Ruth Brown, później Malcolm Ray tworzył też urządzenia na karty, także to są znane. Wiele jest komercyjnych projektów typu Sulis czy urządzenia z laboratorium Koupena. No, znane są na polskim rynku, szczególnie w środowiskach naturopatów, homeopatów. Często używają takich urządzeń do przygotowywania właśnie własnych remediów. No i temu to urządzenie służy, czyli na nim możemy przygotować sobie własne remedium. Jeżeli potrzebujemy właśnie jakiś środek, szczególnie taki, który jest na przykład niedostępny na rynku, bądź potrzebujemy tylko niewielką ilość, to możemy sobie śmiało takie remedium przygotować. No nie używam tu słowa lek, bo słowo lek zarezerwowane jest w moim przekonaniu dla tych środków takich działających na płaszczyźnie biochemicznej, natomiast my tutaj przygotowujemy remedia informacyjne, czyli zgodne z remediami homeopatycznymi. Jest to tak zwana elektrohomeopatia, zgodna właśnie z homeopatią co do zawartej w remedium informacji, a także co do potencji. I tak, jak działa to urządzenie teraz właśnie? No, urządzenie zostało przeze mnie wyposażone tutaj w mikrokontroler, aby maksymalnie ułatwić pracę. Czyli mikrokontroler sprawuje pieczę nad przebiegiem całego procesu, pilnuje ustawionego kodu, ustawionej potencji. Można wybrać sobie program, w jakim trybie pracujemy. Urządzenie jest wyposażone w kilka trybów pracy, czyli możliwość skopiowania wzorca, który umieszczamy w jednej z nisz, na pusty nośnik, który z kolei w drugiej niszy umieszczamy. Jest to jedna z opcji. Inna z opcji to jest nagranie własnego remedium w oparciu o kod radionowy. Tak? Takie kody funkcjonują. Większość remediów ma swój własny kod. I jako ciekawostkę powiem, że jedno z pierwszych remediów, jakie wykonywałem, nie na tej maszynie, czy na wcześniejszym modelu, który gdzieś tam jakiś czas temu przygotowałem, było to remedium z Biedronki, tak? 7-kropki.
które używałem do oprysków przeciwko mszycom. Bardzo skutecznych. Pisałem jakiś czas temu post. Moją żyworódkę w tym roku po raz pierwszy nie zaatakowały mszyce w wyniku właśnie oprysków tym remedium Coccinella septem puncta. No właśnie, jak wykonałem to remedium? No otóż żadna biedronka nie musiała ginąć. Nie było takiej potrzeby. Biedronkę umieściłem sobie, żywą biedronkę umieściłem sobie w ampułce. Umieściłem tutaj w niszy. Włączyłem urządzenie. Tutaj w niszy drugiej umieściłem sobie pusty nośnik w postaci granulek i wykonałem taką kopię, tak? Po czym biedronkę uwolniłem, ona sobie wróciła tam do swojego środowiska, a remedium mi zostało, czyli został skopiowany z biedronki wzorzec informacyjny i ten wzorzec później wykorzystywałem do oprysków. W tym roku będę testował dalej. Natomiast powiem, że skutecznie moje żyworódki zostały uratowane przed atakiem mszyc i nie na takiej zasadzie, jak działają środki chemiczne, że te mszyce zostały ubite, tylko po prostu mszyce się po prostu wyniosły i nie były zainteresowane moimi żyworódkami. No ale to jest jeden wycinek. Można sobie także kopiować pewne gotowe remedia, typu tu mam na przykład Arnica montana, coś co powinno w zasadzie być w każdej apteczce. Też takie remedium mogę sobie skopiować. Na przykład na pusty nośnik, tak, który umieszczam sobie tutaj. Ustawiam odpowiedni program. Tu mamy kilka trybów pracy. Pierwszy jest to tryb kodowania remediów w potencji D w oparciu o ustawiony kod. Każde remedium ma swój kod. Możemy sobie na pokrętłach taki kod ustawić. Jakiś przypadkowy kod tutaj ustawiam. O, tak. I mogę sobie teraz urządzenie włączyć i to urządzenie mi wykona remedium. Kolejna opcja tutaj zawarta w urządzeniu to jest kodowanie potencji C. Następnie mamy kodowanie potencji LM. Później mamy kopia remedium. Tak jak teraz mogę sobie wykonać kopię mojej arniki na pusty nośnik. Tutaj jest bez zmiany potencji. Tutaj mam możliwość wykonania kopii remedium ze zmianą potencji, czyli mam wyjściową potencję 30C. Mogę sobie wykonać remedium z tego wzorca, zmieniając jego potencję, na przykład na 200C. Gdy potrzebuję remedium w innej potencji, tak, mogę sobie tą potencję tutaj ustawić jednym z pokręteł. No, tu jest akurat potencja D, ale zmienimy sobie na C. O, i mogę sobie na przykład ustawić 200, tak? Załączyć pracę urządzenia. Zaraz takie coś pokażę, jak to wygląda i taką kopię właśnie arniki sobie wykonam. OK, to jest 6. program. No i 7. program to jest tryb kasowania, czyli tą niszę zostawiamy pustą. Wkładamy nośnik, na którym na przykład nie wiemy co jest, nie mamy pewności czy coś było nagrane czy nie, więc taki nośnik mogę sobie usunąć z niego informacje właśnie w trybie kasowania. I OK. Ten nośnik jest raczej pusty. Tu jest trochę granulek. Ja sobie usunę z niego najpierw informację, czyli mam ustawiony tutaj tryb kasowania. Wartości pokręteł ustawiam na 0, czyli żeby nie było żadnego kodu, chociaż mikrokontroler co prawda sprawuje tutaj pieczę i on w trakcie uruchomienia, wybrania programu kasowania, tak, i uruchomienia urządzenia, on sprawuje pieczę. Pilnuje, żeby pokrętła były wyzerowane. Nawet jeżeli są ustawione na jakąś wartość, to on tutaj sprawuje kontrolę i teraz sobie włączam pracę. OK. Trzykrotne bipnięcie. Mój nośnik jest już pusty. OK. OK. Teraz biorę sobie swoją arnikę. Umieszczam w pierwszej niszy. Tak. Zmieniam tryb pracy jednym z pokręteł. No. Kopia remedium
w potencji C, czyli setnej, ustawiam sobie 200, tak? I teraz mogę sobie zrobić na pustym nośniku kopię mojego remedium. OK, to wszystko. Kopia została wykonana. W tym momencie w tej ampułce mam arnikę Montanę w potencji 200C. No nie CH, bo to nie jest wykonane metodą Hahnemana. Jest to wykonane w sposób elektroniczny, ale zgodne co do działania, czyli co do zawartej informacji i potencji z remedium homeopatycznym. OK, jak to się dzieje w ogóle, że ta maszyna działa, że ta maszyna kopiuje? Otóż to też nie jest jakaś żadna ani magia, ani tajemnica. Po prostu tutaj urządzenie wytwarza odpowiednią częstotliwość, ma wbudowany generator częstotliwości i w postaci impulsów jest to podawane na niszę właśnie tą wzorcową, następnie przenoszone jest na niszę, na której wykonujemy kopię. Tak? Jest to przenoszone za pomocą częstotliwości. No tutaj jest sporo opracowań, jak to się dzieje, chociażby nawet można sięgnąć do opracowań, no, nazwisk tu jest pewnie dużo, ale chociażby nawet Konowałowa, Ryszkiny, bodaj chyba Van Wassenhofen, jak dobrze pamiętam nazwisko, też holenderski, jeden z badaczy właśnie takich urządzeń, też takie badanie wykonywał co do częstotliwości i przenoszenia informacji, więc tutaj to się dzieje wszystko za sprawą elektroniki. Urządzenie właśnie ułatwia taką pracę. No jak mówię, dzięki temu urządzeniu jedno z pierwszych remediów, jakie wykonałem jeszcze na prototypowej wersji, to było właśnie ta Coccinella, tak? Czyli z Biedronki. No, urządzenia wytwarzam, tak dodam jeszcze, na użytek własny. Na razie nie komercjalizowałem projektu, może kiedyś się zobaczymy. Natomiast kilka poszło w świat, działa poprawnie. Jedno z takich podobnych, troszkę wcześniejszą wersję wysłałem też jednemu z włoskich konstruktorów do oceny, żeby się mu przyjrzał bliżej, też jak najbardziej ma pozytywne opinie, więc no, tak wygląda. Więc jest to urządzenie no, bardzo funkcjonalne, a jednocześnie mówię proste, tak, jeżeli chodzi o urządzenia radionowe, bo radionika to jest znacznie szerszy temat niż tylko te urządzenia typu Remedy Maker, chociaż to urządzenie Remedy Maker, jak mówię, spełnia swoją rolę, przydaje się i poprawnie wykonuje swoją pracę. Nie ma tu żadnej magii, żadnych czarów, po prostu czysta elektronika i to, co radionika nam wniosła, wiedzę, wykorzystujemy ją w praktycznej formie. Więc jak mówię, urządzenie jest to no, moja po prostu implementacja czegoś, co w radionice jest znane, powszechne, jest to moja konstrukcja. No i cóż, no i tak to wygląda. Także pozdrawiam serdecznie, w razie pytań służę odpowiedzią i może uda się nagrać mi jeszcze jakiś cykl krótkich takich wykładów na temat radioniki samej, bo jest to dyscyplina, uważam, że w Polsce mało znana, a warta zainteresowania. Może nawet z kolegą mi się uda jakiś taki cykl krótkich takich zjawek nagrać. Także zachęcam do śledzenia informacji. Dzięki za uwagę i pozdrawiam serdecznie.